pobieranie DaVinci Resolve i DaVinci Resolve Studio. Uruchamiamy ulubioną przeglądarkę, w moim wypadku jest to Vivaldi. Następnie wchodzimy na stronę producenta, czyli blackmagicdesign.com, odnajdujemy zakładkę Products, następnie DaVinci Resolve, Fusion and Blackmagic eGPU oraz DaVinci Resolve 16. Otwiera się właściwa strona pobierania, na której możemy od razu kliknąć Download, co powoduje wyświetlenie okna z opcją wyboru wersji i właściwego systemu operacyjnego. Jednak ja polecam poświęcić chwilę na przeglądnięcie strony. Pomijając śliczną oprawę wizualną, znajdziemy na niej bardzo dużo pomocnych informacji. Na samym dole strony również mamy opcję pobierania DaVinci Resolve, czyli wersja bezpłatna, i DaVinci Resolve Studio, czyli wersja płatna z dodatkową funkcjonalnością. Jako ciekawostkę, przed pobraniem programu możemy sprawdzić zakładki DaVinci Resolve Panels, gdzie pokazane są dodatkowe akcesoria. Są to kontrolery ułatwiające obsługę programu oraz editor keyboard, czyli klawiatura, która dzięki dedykowanym rozwiązaniom znacznie przyspiesza pracę z programem. Mam cichą nadzieję, że kiedyś uda mi się przetestować te urządzenia. Wracamy do pobierania i tu może zacznijmy od wersji darmowej, która będzie interesowała większość z Was. Klikamy na Download Now, wybieramy właściwy system operacyjny, a następnie Register and Download. I tu niespodzianka. Żeby pobrać darmową wersję, konieczne jest podanie danych takich jak imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz adres. Jednak poprawność tych danych nie jest w żaden sposób weryfikowana, więc tak naprawdę możemy tu pisać co tylko chcemy. Oczywiście zalecam podanie prawdziwych danych, może to w przyszłości zaprocentować, zwłaszcza jeśli chcemy zaproponować producentowi dodanie jakiejś funkcjonalności. Jak już wpiszemy dane, klikamy Register and Download, co powoduje uruchomienie pobierania. Wskazujemy miejsce zapisu i czekamy, aż instalator się pobierze. Czas na wersję Studio. Robimy to analogicznie jak przy wersji darmowej, tylko tym razem nie musimy wypełniać formularza. Wystarczy kliknąć Download Only, co powoduje natychmiastowe pobieranie. Pozostaje chwilę zaczekać, aż instalator zostanie pobrany na dysk naszego komputera. Instalator jest udostępniony w formie archiwum zip, więc po skończonym pobieraniu dobrze jest go wypakować przed instalacją, chociaż nie jest to konieczne. Pomimo tego, że instalatory wersji darmowej i wersji Studio mają taki sam rozmiar, są to zupełnie inne pliki. Można to zweryfikować chociażby przez sumy kontrolne. Dlatego jeśli używacie wersji darmowej i chcielibyście przejść na wersję Studio, konieczne jest pobranie odpowiedniej wersji instalatora. Jako że temat pobierania nie jest zbyt skomplikowany, to czas tego odcinka chciałbym wykorzystać na kilka informacji, które będą miały znaczenie w przyszłych poradnikach. 1. Do poruszania po systemie nie używam Windowsowskiego eksploratora plików, tylko programu Total Commander, a dokładniej wersji Total Commander Ultima Prime, której notabene jestem współautorem. Znacznie przyspiesza to moją pracę, ale niektórzy z Was mogą być nieco zdezorientowani. Jednak liczę, że nie będzie to dla Was aż tak mylące. Jeśli ktoś chciałby pobrać TC App, to zapraszam na stronę domową pod adresem tcapp.pl i śledzenie kanału na YouTube pod nazwą Total Commander Ultima Prime, gdzie znajdziecie poradniki z obsługi projektu. 2. Kochani, bardzo proszę o kliknięcie tego czerwonego przycisku subskrybuj. Dla mnie ma to ogromne znaczenie. Wraz z zwiększającą się ilością subskrybentów odblokowane zostają dodatkowe funkcje na koncie YouTube, takie jak na przykład skrócony adres do kanału i oczywistym jest, że zwiększająca się ilość subskrypcji motywuje bardziej do tworzenia wartościowych poradników, a dla Was będzie to okazja, żeby być na bieżąco z materiałem. 3. O programie DaVinci Resolve wiedziałem już rok temu, jednak zawsze zabierałem się za niego jak pies za jeża. Instalował mi szybko się zniechęcałem, jakby się wydawało skomplikowaną obsługą. 3 miesiące temu opatrzność sprawiła, że zainstalowałem go ponownie, tylko tym razem poświęciłem kilka godzin na sprawdzenie programu. I byłem oczarowany. Do tego stopnia, że kupiłem licencję. Okazało się, że obsługa programu nie jest aż tak trudna jak sądziłem, o czym Wy się przekonacie. 4. Poradniki będę robił takie, jakie sam chciałbym oglądać. Chcę, żeby miały logiczną ciągłość, dlatego z tego miejsca proszę o cierpliwość. Z czasem dojdziemy do trudniejszych zagadnień, ale wymaga to, no właśnie, czasu. Wszak nie od razu Rzym zbudowano. I kolejna sprawa, jeden odcinek na jeden temat. Zdaję sobie sprawę, że niektórym osobom może to nie odpowiadać, ale dzięki temu łatwiej będzie Wam w przyszłości wyszukać konkretny temat. 5. Treść poradników kieruję do początkujących, ale może i starzy wyjadacze znajdą tu coś dla siebie. Uczcie się obsługi DaVinci Resolve razem ze mną. 6. Główną tematyką kanału będzie wszystko, co jest związane z DaVinci Resolve. Jednak jako początkujący operator nie wykluczam również materiałów związanych z ogólnie pojętym tematem filmowania, poradami, testami sprzętu itd. 7. Zdaję sobie sprawę, że część, a może i wszystkie nazwy angielskie w moich poradnikach źle wymawiam, za co z góry przepraszam i proszę o wyrozumiałość. Jeśli kogoś to drażni, proszę poprawiajcie mnie w komentarzach.